W najgorszym momencie życia potrafił zsikać się w łóżko, uderzyć autem w ceglany mur albo rozbić sobie butelkę na głowie, tylko po to, by wystraszyć rywali w trakcie bójki. Był kapitanem Arsenalu, jego legendą, a z drugiej strony nie pamięta wielu meczów, bo był pijany. To on podczas świętowania Pucharu Ligi chciał podnieść kolegę z drużyny i przypadkowo złamał mu rękę. To będzie opowieść o piłkarzu, który po przegranym półfinale Euro 96 ruszył w 6-tygodniowy cuk. Chciał skończyć z życiem, a potem nagle dostał objawienia. Historia Tonego Adamsa to dowód na to, że nawet z najgłębszego dna można się wydostać, pod warunkiem, że znajdzie się odwagę, by poprosić o pomoc. Zapraszam Was na tę momentami mroczną, czasem zabawną, ale przede wszystkim inspirującą opowieść. Będę wdzięczny, jeśli zostawicie tutaj łapkę w górę i tym samym pomożecie wypchnąć ten film dalej. Ta historia zaczyna się w Londynie i już od samego początku pełna jest dramatycznych chwil. Jak na przykład ta, kiedy młody Tony miał 6 lat i co tydzień jeździł na mecze swojego ojca. Zawsze zabierał mnie do parku. Pewnego razu było tak zimno, że byłem jedyną osobą, która stała obok linii bocznej. Ale musiałem tam być i musiałem oglądać jego mecze. Dopiero potem ojciec brał mnie pod pachę i wsadzał pod prysznic, żebym trochę się rozmroził, wspominał Adam w swojej autobiografii. Nosi ona tytuł Uzależniony, ale do tego jeszcze dojdę. Na razie jesteśmy w końcówce lat 70. Adams ma 12 lat i gra w zespole Dagenham. Wychowuje się w typowo robotniczym klimacie, a jego matka mówi mu wprost: wyszłam za twojego ojca tylko dlatego, bo miał pracę, no i dlatego, że mnie nie bił. Ta brutalna szczerość pokazuje, jak niskie były standardy życia rodzinnego w tamtych czasach. Adams w szkole był chłopcem pełnym kompleksów, co diametralnie zmieniało się, kiedy wychodził na boisko. Tam czuł się zupełnie kimś innym. Nagle zapominał o realnym świecie, a fakt, że wyróżniał się na boisku, budował jego poczucie wartości. Kiedy miał 14 lat, ojciec ponownie wsadził go w samochód i zabrał na wycieczkę. Na miejscu okazało się, że celem wyprawy jest klub z północnego Londynu, czyli Arsenal. Ten dzień na zawsze zmienił jego życie. Adams po latach stał się przecież legendą tego klubu. Zagrał w nim ponad 500 razy. Dzisiaj zabawnie wygląda historia o tym, że swój pierwszy kontrakt z klubem podpisał w toalecie. Bo tylko tam dało się odciąć od zgiełku. Marzyłem o tym momencie przez lata, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że będzie to wyglądało w ten sposób. Moja kariera naprawdę rozpoczęła się w kiblu, opowiadał potem Adams. Anglik szybko zaadaptował się do nowej rzeczywistości. Wstawałem o 6 rano, jechałem autobusem do stacji Dagenham East, a stamtąd metrem na Highbury. Musiałem to jeszcze łączyć ze szkołą. Codziennie wracałem do domu około 19:30, opowiadał Adams, który zadebiutował w pierwszym zespole Arsenalu w wieku 17 lat. Był wtedy najmłodszym debiutantem w historii klubu. Jak sam potem mówił, stres był tak duży, że koszulkę założył poprawnie, ale spodenki nosił tyłem naprzód. Nie jest to przekoloryzowana anegdota, bo potwierdzają ją różne źródła. W dodatku Adams już przy pierwszym kontakcie z piłką popełnił błąd, który Sunderland zamienił na gola. Ostatecznie miał szczęście, bo bramka nie została uznana. W międzyczasie już wtedy zaczynały się jego pierwsze przygody z alkoholem. Był nastolatkiem, który przebywał w szatni z dużo starszymi facetami i po prostu przejmował ich nawyki. Początkowo spożywałem napój alkoholowy, który był połączeniem jasnego piwa i lemoniady. Później przerzuciłem się na tanie piwo. Doskonale pamiętam dzień, kiedy pierwszy raz po wypiciu 6 puszek obudziłem się w mokrym łóżku, wspominał Adams, który z czasem rozsmakował się w Guinnessie. To przez lata był jego ulubiony napój. W sezonie 1986-1987 stał się już stałym elementem składu George'a Grahama, a rok później, w wieku zaledwie 21 lat, został najmłodszym kapitanem w historii Arsenalu. Obok niego w obronie grali starsi prawie o dekadę David O'Leary i Kenny Sansom. Swoją drogą ten ostatni po latach udzielił wstrząsającego wywiadu, mówiąc: to prawda, że żyję w parku, nie mam dachu nad głową i straciłem wszystko. Przepiłem swoją karierę, opowiadał Sansom. Tak właśnie wyglądała rzeczywistość Arsenalu lat 80. To nie tylko była słynna defensywa z Adamsem na czele, ale także Tuesday Club, nieformalna grupa piłkarzy, która po wtorkowych treningach udawała się do pubów. Mówiąc w skrócie, to byli profesjonalni sportowcy przychodzący na trening totalnie pijani. Czasem zdarzało się to nawet w meczach. Adams w swojej autobiografii pisał, że pewnego razu został wybrany zawodnikiem meczu, chociaż w ogóle nic z tego spotkania nie pamięta. Grał na rauszu, tak mocno dał wpalnik poprzedniej nocy, że potem wyszedł tylko na boisko, zagrał w amoku, a na końcu zszedł z murawy i od razu położył się spać.
Takie zachowania w latach 90. były nie tylko tolerowane, ale wręcz wspierane przez kulturę otaczającą piłkę nożną. Futbol i alkohol od zawsze szły w parze w Wielkiej Brytanii, a w latach 80. i 90. osiągnęło to swój szczyt. Społeczeństwo nie było jeszcze gotowe na rozmowę o zdrowiu psychicznym i uzależnieniach. W pubach siedziały całe rodziny, razem z dziećmi, szwendającymi się przy stołach. Nigel Winterburn, kolega Adamsa z Arsenalu, podsumował to krótko. Nikt nie patrzył na to jak na problem, bo pili wszyscy. Jak ktoś nawywijał, to redukowano to śmiechem i zdaniem „Oj tam, on tylko lubi wypić”, opowiadał Winterburn. Po dobrej grze w Arsenalu Adams w 1987 roku zadebiutował w reprezentacji Anglii. Rok później zagrał już na Mistrzostwach Europy. Niestety okazały się one jednym z największych upokorzeń w jego karierze. Tuż przed turniejem angielscy fani podbijali bębenek. Oczekiwali, że ich drużyna pokaże reszcie kontynentu, kto wymyślił futbol. Synowie Albionu grali jednak tragicznie. Przegrali z Irlandią, Holandią i Związkiem Radzieckim. Ten drugi mecz okazał się osobistym koszmarem Adamsa. Angielski obrońca odpowiadał za Marco van Bastena, czyli jednego z najwybitniejszych piłkarzy tamtych czasów. Holender grał wtedy turniej życia. Na stadionie w Düsseldorfie przeciwko Anglikom Van Basten ustrzelił hat-tricka, a Adams, 22-letnia nadzieja angielskiej piłki, postanowił zapić porażkę w hotelowym pokoju. Na łamach Daily Mail wspominał, że w tamtych czasach zupełnie nie wiedział, jak radzi sobie z porażką. W zespołach nie było wtedy psychologów, zresztą nie był to temat, nad którym ktokolwiek się wówczas rozwodził. Adams po meczu z Holandią upił się do nieprzytomności, a następnie zmoczył hotelowe łóżko. Zasikane prześcieradło znalazła pokojówka. Oczywiście zaraz potem wieść ta rozniosła się w szatni. Piłkarze z tego żartowali, a Adams wewnętrznie palił się ze wstydu. No i oczywiście najłatwiejszym sposobem na odreagowanie było ponowne sięgnięcie po alkohol. To była pętla, z której nie widział wyjścia. Kompromitacja w Düsseldorfie, zamiast być ostrzeżeniem, stała się początkiem długiego okresu, w którym alkohol systematycznie przejmował kontrolę nad jego życiem. Lata 90. to dla Adamsa okres największych sukcesów sportowych, ale także najgłębszego osobistego upadku. W 1989 roku Arsenal zdobył mistrzowski tytuł w dramatycznych okolicznościach, wygrywając na Anfield w ostatniej kolejce. Mecz ten do dziś owiany jest legendą, bo przecież kanonierzy musieli wygrać różnicą co najmniej 2 bramek. Zrobili to w 91 minucie. To była totalna ekstaza, która potem stała się też fundamentem słynnej książki Futbolowa gorączka, napisanej przez Nicka Hornbiego. Kanonierzy na ten tytuł czekali aż 18 lat. Adams jako bardzo młody kapitan dołożył ogromną cegłę do tego triumfu. Drużyna Grahama słynęła z twardej obrony i z perfekcyjnej pułapki offside'owej. Adams był kluczowym elementem tej drużyny, ale jednocześnie jego problemy z alkoholem osiągały coraz większe rozmiary. Nocne przesiadywanie w pubach, zabawy do rana w dyskotekach stały się podstawowym zajęciem młodego piłkarza, a trening na delikatnym kacu stał się jego chlebem powszednim. Często budził się w łóżku z pytaniami dobrze znanymi każdemu alkoholikowi. Gdzie jestem? Co się stało? Co mówiłem? I czy znowu się skompromitowałem? Potem na koniec trzeba było znaleźć drogę do domu, a dopiero na końcu przypomnieć sobie ostatni mecz i zadać fundamentalne pytanie. Wygraliśmy czy przegraliśmy? Adams nie pamiętał nic. Znałem tylko jeden sposób, by dać sobie radę z tymi wszystkimi myślami, mianowicie znów musiałem się upić, opowiadał Anglik. Paradoksalnie jego forma sportowa dalej pozostawała na wysokim poziomie. Mimo że pił regularnie i intensywnie, wciąż był jednym z najlepszych obrońców kraju. Niestety to wszystko było zdradliwe i pogrążające. Ta zdolność do funkcjonowania na najwyższym poziomie mimo uzależnienia tylko pogłębiała jego mechanizm zaprzeczenia. Skoro gram świetnie i wszyscy mnie chwalą, to w czym leży problem? Niestety zaraz potem przychodziły kolejne kompromitujące historie. 6 maja 1990 roku Adams miał dołączyć do kolegów z drużyny na lotnisku Heathrow, aby polecieć na sezonowe tournée do Singapuru. Zamiast tego ruszył do pubu, postanowił wypić tak zwane tylko kilka piw z przyjaciółmi. Do wyjazdu było jeszcze sporo czasu, a na lotnisko miał około 70 km. Ostatecznie nie przejechał nawet kilku. Adam stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w słup telegraficzny. Odbił się na drugą stronę jezdni, zrobił kółko i walnął czołowo w ceglany mur. Jak sam potem mówił, to cud, że przeżył. Fakt, że tego dnia wyjątkowo zapiął pasy bezpieczeństwa, uratował mu życie. Starsze małżeństwo, do którego wjechał swoim Fordem Sierra w typowo brytyjskim stylu, natychmiast zaproponowało mu herbatę na uspokojenie nerwów. Zaraz potem oczywiście pojawiła się policja. Testy alkomatem wykazały, że 4-krotnie przewyższył wartość dopuszczalnego alkoholu we krwi.
19 grudnia 1990 roku Adams stanął przed sądem. Na sali sądowej byli m.in. wiceprezes Arsenalu David Dean oraz koledzy z drużyny David O'Leary i Pat Jennings. Wszyscy świadczyli o uczciwym charakterze i praworządnej naturze Adamsa. Ale sędzia Frank Lockhart nie miał litości. To niewiarygodne, że wyszedłeś z samochodu żywy. Szczęście, że nie było tam nikogo, kto mógłby zostać zabity albo ranny, powiedział Lockhart. Sędzia skazał Adamsa na 4 miesiące więzienia. Piłkarz dostał też grzywnę wynoszącą 500 funtów i 2-letni zakaz prowadzenia auta. Adams był w szoku, nagle serio wylądował za kratami i otrzymał numer LE 1561. Że było śmiesznie, to w więzieniu błyskawicznie zaprzyjaźnił się z podrabiaczem kart kredytowych o imieniu Scotchy, który załatwiał mu butelkę nielegalnej wódki. Paradoksalnie czas w więzieniu stał się dla niego okresem fizycznego wzmocnienia. Kiedy byłem w więzieniu, zostałem strażnikiem siłowni i robiłem 3, a nawet 4 sesje treningowe dziennie. Więzienny kucharz podrzucał mi dodatkowe kurczaki i trochę białka. Lubił mnie, bo był bramkarzem w drużynie więziennej, opowiadał Adams. W międzyczasie Arsenal stanął murem za swoim kapitanem. Tony jest wielkim profesjonalistą, a nasze stanowisko jest takie, że stoimy przy naszych zawodnikach. Klub płacił mu pensję przez cały czas, za co był publicznie krytykowany. Ostatecznie Adams wyszedł po 2 miesiącach. W lutym 1991 roku mógł już grać i od razu wskoczył do obrony. Arsenal do końca sezonu nie przegrał żadnego meczu. Od lutego do maja stracił tylko 6 goli i wygrał Mistrzostwo Anglii. Niestety w życiu Adamsa niewiele się zmieniło. Im lepszy był na boisku, tym bardziej rozpadało się jego życie prywatne. Gazety polowały na jego ekscesy, nocne wyjścia do klubów, awantury i liczne bijatyki stały się jego chlebem powszednim w kolorowej prasie. W sumie to był już nawet zaprawiony pod tym względem. 2 sezony wcześniej po samobuju z Manchesterem United Daily Mirror domalował mu uszy i zrobił z niego osło na okładce. Była nawet sytuacja, że podszedł do niego dzieciak w parku i mówił: mój tata kazał panu przekazać, że jest pan osłem. Listonosze albo ludzie w sklepie patrzyli na mnie krzywo przez to, co pisała prasa, opowiadał Adams. Ale miałem to gdzieś, z drugiej strony to się odkładało. Wyobraźcie sobie, że cały kraj urządza na was polowanie. Dołóżcie do tego, że byłem młodym mężczyzną z alkoholowymi problemami i z depresją, o której wtedy jeszcze nie wiedziałem. To cud, że potrafiłem to przetrwać, opowiadał Adams. Lata 90. przyniosły całą serię coraz poważniejszych incydentów związanych z piciem. Jeden z najgorszych miał miejsce w nocy w 1993 roku, kiedy Anglik spadł ze schodów. Miał potem 29 szwów na czole. Co ciekawe, to samo czoło kilka tygodni później sprawiło, że Arsenal wygrał derby z Tottenhamem w półfinale Pucharu Anglii. Adams wykorzystał dośrodkowanie Paula Mersona, kolejnego człowieka z problemem alkoholowym. Była 80. minuta, wynik 1-0 dał Arsenalowi awans do finału, w którym kanonierzy wygrali potem z Sheffield Wednesday. Bohaterem tamtej finałowej rywalizacji był Ian Wright, o którym też muszę nagrać odcinek, bo był wielką postacią tamtego czasu. Co ciekawe, w tym samym okresie Arsenal wygrał też Puchar Ligi. Absurdalna sytuacja wydarzyła się w końcówce, kiedy Adams podczas świętowania chciał podnieść Steve'a Morrowa, ale niechcący się poślizgnął. W efekcie Morrow złamał rękę i został przewieziony do szpitala. Tak właśnie wyglądał stary pijacki Arsenal. Niektóre momenty były tak surrealistyczne, jakby ktoś bawił się w fikcję literacką. Coraz mocniej zdarzały mi się cugi alkoholowe. Tak też poznałem żonę, opowiadał Adams. Nie pamiętałem nawet okoliczności, w jakich pierwszy raz się spotkaliśmy. Potem okazało się, że bierze krak, więc umieściłem ją w ośrodku. Jeździłem tam, żeby przebywać z innymi chorymi ludźmi, bo dzięki temu czułem się lepszy. Wmawiałem sobie, że to dopiero ci ludzie mają problemy, a nie ja. Byłem przecież kapitanem reprezentacji Anglii, miałem status, dalej nie przyjmowałem do świadomości tego, że niszczę swoje życie, opowiadał Adams. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne. Podczas jednego z wypadów razem z Royem Parlorem, pomocnikiem Arsenalu, starli się z kibicami Tottenhamu w Pizza Hut. Od razu zamknęli się w toalecie, a potem wyszli na nich z gaśnicą. Czytając to wszystko, trudno było uwierzyć, że ten facet z gaśnicą w weekendy gra profesjonalnie w piłkę. Futbol wydawał się dla niego krótkim przerywnikiem w życiu pełnym awantur, chlania i nieustannego szlajania się po mieście. W 1996 roku przyszły kolejne Mistrzostwa Europy. To był turniej rozgrywany na angielskich boiskach, więc Adams podchodził do niego szczególnie. Selekcjoner Terry Venables uczynił go kapitanem drużyny, mimo że David Platt mógł poczuć się urażony. Adams tamten czas wspomina w następujący sposób. Od kwietnia zawiesiłem moje spotkania z Johnnym Walkerem. Butelka była schowana wyjątkowo głęboko. Używałem piłki jako lekarstwa, byłem czysty w trakcie turnieju,
Ale potem Gareth Southgate zmarnował karnego w półfinale z Niemcami. Od tej pory alkohol znów był w moich dłoniach, opowiadał Adams. Po meczu kapitan reprezentacji wygłosił mocną przemowę. Chłopaki, podnieście te głowy do góry. Byliśmy absolutnie wspaniali na tym turnieju. Sprawiliśmy, że naród był z nas dumny. Każdy z nas powinien trzymać głowę wysoko. Każdy oprócz ciebie, Gareth. Gareth, ty zasrany idioto, kosztowałeś nas Mistrzostwa Europy, powiedział Adams, choć tę drugą część wygłosił w żartobliwy sposób. To był cały on. Zrobił to po to, by rozładować atmosferę przygnębienia. Szatnia wybuchnęła śmiechem, a zaraz potem Adams otworzył piwo. Pociągnąłem za pierścień z puszki i piwo spłynęło mi do gardła. To był tylko Carling, ale smakował jak Dom Perignon, opowiadał piłkarz Arsenalu. To był jego pierwszy alkohol po tygodniach abstynencji i początek najgorszego okresu w życiu. Po Euro 96 Adams rozpoczął to, co sam potem określił jako 6-tygodniowy cuk. Powoli ludzie idą spać, ale nie ja. 3 nad ranem, 4 nad ranem, nie śpię i piję. Jestem alkoholikiem, więc to normalne. Nic niezwykłego, ale piję do omdlenia. Tak opisywał Adams w swojej książce to, co działo się po przegranej w Mistrzostwach Europy. Rano wszyscy wyjeżdżali, klepali się po plecach i umawiali na wspólne wakacje. Wracali do swoich rodzin, planowali słoneczne wypady z dziewczynami, ale nie ja. Ja siedziałem w swoim ciemnym pokoju i czułem się, jakbym był na pustyni. Miałem spakowaną walizkę, ale jako jedyny nie wyjechałem, bo po prostu nie miałem dokąd. Ludzie, którzy tego nie przeżyli, nie zrozumieją, a najgorsze, że nie czułem się z tym źle. Gdy tylko wstałem i znowu się napiłem, byłem przekonany, że przeżywam znakomite wakacje. Cały kraj chciał mi postawić piwo, ludzie podchodzili do mnie w pubach. Naród cenił to, co zrobiliśmy na Euro. Kochali nas, ale ja nic nie czułem. Moje emocje były stłumione, opowiadał Adams. W tym okresie reprezentant Anglii zaczął doświadczać poważnych objawów alkoholizmu. W nocy budził się pełen potu. Za dnia miewał ataki paniki. Przelotne związki sprawiały, że zaczął mieć paranoję na punkcie AIDS. Bywały też dni, gdy totalnie bał się odebrać telefon. Po latach opowiadał też o różnych głosach, które słyszał w głowie. To był kocioł i nie było to normalne. Pod koniec mojego picia widziałem rzeczy wychodzące z szafy. Byłem paranoiczny. Myślałem, że ktoś chodzi po moim domu. Bałem się, że mogę coś sobie zrobić, opowiadał Adams. Jedna z najbardziej szokujących scen z tamtego czasu wydarzyła się na Grafton Street w Dublinie. Adams niewiele z niej pamięta, ale opowiadał potem, że pokłócił się z 3 Chińczykami. W pewnym momencie zaczęli go odpychać i było blisko pobicia. To wtedy instynktownie chwycił butelkę i rozbił ją sobie na głowie. Nagle ich zamurowało. Myśleli sobie, że skoro ten facet robi sobie takie rzeczy, to co może zrobić z nami? Odpuścili mnie. Myśleli, że jestem totalnie popaprany, opowiadał Adams. Najtragiczniejszym aspektem tego okresu były też myśli samobójcze, które nawiedzały Adamsa. W 1996 roku miał 29 lat i nie chciał żyć. Nie widział żadnego światła w tunelu. Był więźniem swojej głowy. Pod koniec mojego picia naprawdę nie chciałem żyć, ale nie wiedziałem, jak się zabić. Ból był tak ogromny, że chciałem go zakończyć. Byłem w punkcie skoku, jak to się mówi. I wtedy dopiero uświadomiłem sobie, że sam sobie z tym nie poradzę, że potrzebuję pomocy z zewnątrz, mówił Adams. To był 16 sierpnia 1996 roku. Adams pamięta nawet dokładną godzinę. Po latach nazwał to momentem kapitulacji, ale też chwilą absolutnego światła, kiedy życie stało się bardziej klarowne niż kiedykolwiek. Poszedłem do domu, kupiłem sobie fish and chips i wlazłem z nimi do łóżka. Zaraz potem zemdlałem, przechodziłem przez piekło. Schodził ze mnie alkohol z całego tygodnia, miewałem halucynacje i strasznie się trzęsłem. Obudziłem się w poniedziałek rano, a tam dalej obok mnie przepocona pościel i fish and chips. Zaraz potem kapnąłem się, że po południu mam trening. Zamówiłem taksówkę i pojechałem, totalnie wymiętolony. To wtedy odezwałem się do Paula Mersona. Chyba mam problem, powiedziałem kumplowi. Paul znał temat i od razu polecił mi grupę wsparcia. Wykonałem małe śledztwo i odkryłem, że jedna z grup wsparcia była blisko mojego mieszkania w dzielnicy Fulham. Później stałem długo przed tym budynkiem i zastanawiałem się, czy wejść. To był ciepły letni wieczór, rodzaj nocy, która normalnie przyciągnęłaby mnie do ogródka piwnego. Ale ja w tamtym czasie miałem już dość. Coś kazało mi tam wejść. Wszedłem tam i znalazłem sposób, żeby nie pić. Uwielbiałem tamte spotkania. Byłem akurat kontuzjowany, więc ciągle tam chodziłem. Wkrótce potem mogłem zacząć treningi i nabierałem formy. Chodziłem na spotkania, trenowałem, stawałem się coraz silniejszy. Ewidentnie czułem, jak coś się we mnie zmienia, mówił piłkarz Arsenalu.
Nigdy nie chciał upubliczniać swojego alkoholizmu, ale kilka tygodni po tym, jak zaczął chodzić na terapię, pod jego samochodem zjawił się reporter. Tony, czy należysz do grupy anonimowych alkoholików? Spytał Adamsa. Zaraz potem zaczął krzyczeć: damy ci 25 000 funtów, to będzie ekskluzyw. Tę scenę piłkarz Arsenalu zapamiętał doskonale, bo była kolejnym punktem zwrotnym w jego życiu. Jak sam potem mówił, nie chodziło mi o pieniądze, miałem gdzieś te 25 000, ale to wtedy poczułem, że jestem już wystarczająco silny mentalnie, by powiedzieć: tak, jestem alkoholikiem. To była najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Od razu poczułem się lepiej. Przyznałem się przed sobą i przed całym światem, że jestem chorym człowiekiem, opowiadał Adams. Oczywiście nie został zdemaskowany przez media przypadkowo. Najpierw sam podjął decyzję o ujawnieniu swojego problemu kolegom z drużyny. Po 6 tygodniach trzeźwości Adams wszedł do ośrodka treningowego London Colney. Stanął przed drużyną i powiedział o swoim leczeniu. Ta decyzja była niezwykle odważna, biorąc pod uwagę kulturę futbolu lat 90., gdzie przyznanie się do słabości było traktowane jako znak braku charakteru. Angielska piłka eksponowała wówczas silne postaci, walka bark w bark była na porządku dziennym, a brutalne wślizgi stanowiły fundament gry. Adams na boisku nigdy nie przepraszał, że żyje. Był twardym obrońcą, który od teraz nagle musiał pokazać się z innej strony. Musiał pokazać przed drużyną, że pod tą żelazną kopułą kryją się rzeczy, o których normalnie nikt nie chce rozmawiać. Pomyślałem, że to ważne. Chciałem, żeby usłyszeli to z pierwszej ręki, mówił kapitan Arsenalu. Oczywiście zaraz potem poczuł żal, kiedy sprawa wyszła do mediów. Dziennikarz, który podszedł do niego przy samochodzie, musiał dostać tę informację od któregoś z kolegów w szatni. Pierwsze tygodnie były trudne, bo szatnia miała problem z zaakceptowaniem nowego wizerunku ich kapitana. Adams przestał być duszą towarzystwa i liderem chlania, co zmieniło dynamikę drużyny. Szczególnie bolesne były komentarze niektórych kolegów, którzy nie rozumieli jego przemiany. Kilku chłopaków w pewnym momencie powiedziało: czemu nie jesteś już tak zabawny jak kiedyś? Co ci się stało? Byłem już wtedy bardzo silny wewnętrznie, nie obchodziło mnie zdanie innych. Mówiłem: sorry, ale nie zamierzam być źródłem waszej rozrywki. Pamiętam pewien wieczór u Paula Mersona, byli sami faceci. Tańczyłem na stole, śpiewając piosenki. Po drodze kupiłem misia za 500 funtów, którego miałem dać córce. Ale wtedy byłem na tym stole. Byłem klaunem, pijakiem, który spada na podłogę i rozwala sobie głowę. Dla moich kolegów to była tylko rozrywka. Dokładnie rok później znowu siedziałem w tym samym gronie, tym razem u Nigela Winterburna. I wtedy z politowaniem patrzyłem na moich kumpli. Przez rok nic się nie zmieniło. Chodziło im tylko o chlanie dla chlania, zwierzał się Adams. Przybycie trenera Arsena Wengera jesienią 1996 roku znacznie ułatwiło Anglikowi funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Wenger w przeciwieństwie do wielu ludzi w angielskim futbolu rozumiał problemy związane z alkoholem. Jego rodzice mieli pub w pobliżu Strasburga. Dokładnie widział, jak alkohol centymetr po centymetrze zupełnie niepostrzeżenie zmienia ludzi. Wenger był powiewem świeżości w brytyjskiej piłce. Na pierwszym miejscu stawiał odpowiednie nawyki: sen, dietę, rozciąganie i żadnych wspomagaczy. Początkowo oczywiście patrzono na niego jak na idiotę, ale kiedy wraz ze zmianą kultury szatni przyszła zmiana gry i wyniki, łatwiej było mu kontynuować rewolucję. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów była decyzja Adamsa o zakazie alkoholu w klubowym saloniku. Po terapii to Adams sam zakazał alkoholu w salce. Ten krok pokazał, jak poważnie traktował swoją przemianę i jak chciał chronić siebie oraz innych przed pokusami, opowiadał po latach Wenger. Dla Adamsa nie była to łatwa walka, bo na każdym kroku czuł wyzwalacze. Niemal wszystko przypominało mu dawne czasy. Pierwszym poważnym testem była impreza świąteczna, na której musiał się pojawić i na której oczywiście nie brakowało alkoholu. Dopasowałem się do tempa drużyny, ale zamiast lagera piłem cappuccino. Do 3 rano zrobiłem ich chyba 23. Latałem jak szalony. Byłem nakręcony, bo przez całą noc wypiłem pewnie kilka dzbanków kawy, wspominał Adams. Ostatecznie pomimo początkowych trudności szatnia Arsenalu zaakceptowała nowego lidera. Jego przywództwo stało się jeszcze silniejsze, a zespół osiągał największe sukcesy właśnie w okresie jego trzeźwości. Szczególnie ważny był sezon 97-98. To było pierwsze mistrzostwo Wengera i potwierdzenie, że nowy Arsenal idzie w słusznym kierunku. Kanonierzy o punkt wyprzedzili Manchester United Alexa Fergusona. Znakomity sezon rozegrał Dennis Bergkamp, a Tony Adams był niekwestionowanym liderem. Trzeba też pamiętać, że w tamtych czasach piłkarze szybciej kończyli kariery. Ci, którzy nie wylewali za kołnierz, czasami już około 30, zjeżdżali do zajezdni. Ale Adams był inny. Kiedy przyszedł Wenger, miał już 30 lat, a mimo to ciągle wydawał się rozkwitać.
Nowe nawyki, zdrowe i czyste życie przełożyły się na jego organizm. W ten sposób mógł grać przez kolejne 6 lat. Jednym z najbardziej ikonicznych momentów kariery Adamsa była jego bramka przeciwko Evertonowi w maju 1998 roku, która przybliżyła Arsenal do tytułu. Kanonierzy musieli radzić sobie bez Bergkampa, ale tego dnia znakomicie rolę lidera przejął inny Holender, czyli Mark Overmars. Arsenal wygrał 4-0, a ostatniego gola w 89 minucie strzelił nie kto inny jak Adams. To była jego pieczątka, trybuny Highbury oszalały. Zaraz potem kapitan Arsenalu odwrócił się w kierunku trybuny North Stand, uniósł ręce i głęboko odetchnął z poczuciem gigantycznej ulgi. Ta bramka i ta celebracja stały się tak ikoniczne, że zostały upamiętnione w postaci statuły przed stadionem Emirates. To jest znak triumfu człowieka, który był już na dnie, a mimo to potrafił się z niego wygrzebać, wrócił z samego piekła i postanowił sięgać po więcej. Każdego dnia, kiedy opieram się pokusie, jestem zwycięzcą, mówił potem Adams. Kolejne mistrzostwo wygrał w 2002 roku, zaraz potem zakończył karierę, w której licznik meczów w barwach kanonierów dobił do 674. Do dziś nie ma w Arsenalu bardziej utytułowanego kapitana. Przez pewien czas nikt nawet nie śmiał założyć jego koszulki numer 6. Przez te wszystkie lata Adam zyskał krótki i wymowny przydomek pod tytułem Mr. Arsenal. Całą karierę rozegrał w jednym miejscu. W 2004 roku jego nazwisko trafiło do Galerii Sław Premier League, a 4 lata później został wybrany na 3. najlepszego piłkarza w historii klubu w głosowaniu kibiców. Oczywiście pewnie lepiej mogła wyglądać jego kariera reprezentacyjna, ale z drugiej strony zagrał w niej 66 meczów i był częścią wielkich turniejów rozkładających się na 3 dekady. W historii zapisał się jako ostatni angielski piłkarz, który strzelił gola na starym Wembley. Był 31 maja 2000 roku. Anglia wygrała wtedy z Ukrainą. Niezwykle ciekawym wątkiem jest też to, co wydarzyło się w 1998 roku, jeszcze w trakcie jego kariery. Mianowicie Adams założył Sporting Chance, organizację charytatywną, pomagającą sportowcom w walce z uzależnieniami. Klinika wzorowała się na ośrodku rehabilitacji uzależnień Crossroads Center, założonym przez słynnego gitarzystę Erika Claptona. Nagle zdałem sobie sprawę, że w piłce w ogóle nie ma takiej organizacji, dziwił się Adams. To był czas, kiedy dalej nie dyskutowało się o zdrowiu psychicznym. Zadzwoniłem do brytyjskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego i zapytałem, co robią ze swoimi sportowcami, jeśli ci zostaną złapani na braniu kokainy. Powiedzieli mi 2-letnie zawieszenie. Zacząłem wtedy dopytywać, ale co robicie dla sportowców? Fakty były takie, że nikt im nie pomagał, nikt nie pytał o uzależnienie, nie zadawał pytania dlaczego i nie próbował takiej osobie pomóc, opowiadał Adams. W ostatnich 2 dekadach jego klinika pomogła 2000 obecnym i byłym sportowcom. Aż 600 piłkarzy zgłosiło się, by porozmawiać z zaufanymi osobami o swoich problemach mentalnych. Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2002 roku Adams próbował też swoich sił jako trener, ale ze słabymi rezultatami. Rozpoczął w Wycombe Wanderers w 2003 roku, ale drużyna została zdegradowana pod jego wodzą. Później pracował w Holandii, w Feyenoordzie i w Utrechcie w roli trenera młodzieży. Przez chwilę był też skautem Arsenalu, odpowiedzialnym za ligi zagraniczne, a w 2006 roku został asystentem Harry'ego Redknappa w Portsmouth. To wtedy drużyna z południa kraju zdobyła Puchar Anglii. Adams po zwolnieniu Redknappa przez chwilę był nawet pierwszym trenerem, ale szybko został zweryfikowany. Jego późniejsze przygody trenerskie w Azerbejdżanie, w Chinach i w Hiszpanii też były nieudane. W Granadzie w 2017 roku przegrał wszystkie 7 meczów jako menedżer, tracąc 17 bramek i strzelając tylko 3. Od tego czasu nie zbliżał się do trenerki. Był prezesem Federacji Rugby, występował w brytyjskim Tańcu z Gwiazdami, ale zabawę w prowadzeniu drużyny zostawił innym. Dzisiaj, czyli prawie 3 dekady po swoim ostatnim drinku, Tony Adams jest nie tylko legendą futbolu. Przede wszystkim jest symbolem nadziei dla wszystkich walczących z uzależnieniami. Futbol pełen jest upadłych gwiazd. Zawodników, którzy kończyli tragicznie albo rozkładali te tragedie na wiele lat, stając się wrakami odpychającymi pomoc. Adams pokazał, że każdego dnia można zejść z tej drogi i podjąć brutalną walkę. Potrzebowałem każdej kropli alkoholu, żeby upaść na dno i zrozumieć, że tak dalej się nie da. Potrzebowałem więzienia, potrzebowałem całego tego gówna, żeby zrozumieć, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Przez 22 lata wsiadałem w samochód i jeździłem drogą M25 na Highbury. To było moje życie, ale niestety przez 12 lat miałem głowę w dupie. Taka jest prawda, opowiadał Adams. Jego prawdziwe dziedzictwo nie leży w statystykach i w trofeach,
ale w tym, jak wielu osobom pomógł i jak wielu ludzi wciąż widzi w nim nadzieję. Jego pomnik przed stadionem Emirates ukazuje go w momencie triumfu sportowego, ale jego prawdziwe zwycięstwo miało miejsce 16 sierpnia 1996 roku o godzinie 17. To wtedy po raz ostatni odłożył szklankę i poprosił o pomoc. Kiedyś nie chciałem żyć, a teraz nie chcę umrzeć. Życie jest tak piękne, podsumował swoją przemianę Mr. Arsenal. I tutaj postawię kropkę tej, mam nadzieję, inspirującej historii byłego kapitana kanonierów. Jeśli spodobała Wam się ta opowieść, to proszę zostawcie łapkę w górę. Po kliknięciu jest też nowa opcja podbij materiał, która pozwala wypchnąć go do szerszego grona ludzi. A myślę, że warto, bo takich historii jak Adamsa nie ma w piłce wielu. To tyle ode mnie na dziś, pozdrawiam i do następnego.